Wyjeżdżamy właśnie z naszego motelu. Dzisiaj Big Texan raczej pusto od rana. 2 stopnie, wieje jak cholera, ale nadal jest fajnie. Dzisiaj mamy plan dojechać do Nowego Meksyku. Zobaczymy, tam powinno już być naprawdę gorąco. Pozdrawiamy za Mario. Albo jak mówią Amerykanie, Amarillo. Jedziemy na rancz Cadillaców. Jak chcecie sobie kupić spray, to tutaj jest sklep, który za 7 czy 10 dolków sprzedaje różne kolory. Też można sobie niektóre Cadillaki poglądać z bliska. Tutaj też można farby kupić i iść tam. A jest mega zimno dzisiaj. Przed nami Cadillac Ranch. Idziemy zobaczyć pomalowane Cadillaki. Jesteśmy w połowie drogi. 1139 mil przejechane, 1139 mil do przejechania. Jak się czujesz po przejechaniu połowy drogi? Super, bardzo mi się podobało do tej pory Chicago, Missouri, Kansas, super, Oklahoma też. No i teraz jesteśmy w Teksasie, gdzie jest trochę zimno, jest 2 stopnie i pada śnieg z lodem. Pozdrawiamy z Teksasu. Iha! Pozdrawiamy z Teksasu. Wczoraj wjechaliśmy do tego stanu z wielkimi oczekiwaniami zobaczenia wszystkiego co wielkie, bo jak wszyscy wiedzą, w Ameryce wszystko jest największe, a w Teksasie jest jeszcze podwójne. Także Teksas przywitał nas bardzo fajnie, bardzo piękny zachód słońca. Spaliśmy w Big Texan Motel, zaraz obok słynnej restauracji Big Texan, gdzie można zjeść 2-kilowego steka. Jeżeli się go zje w ciągu godziny, to wtedy ma się go za darmo. Wczoraj nawet widzieliśmy jedną próbę podjętą przez pana, który usilnie starał się zjeść steka wraz z dodatkami. Niestety poległ, ale i tak brawa za próbę. My zjedliśmy steka, który ledwie ważył połowę tego, a jedliśmy go na pół i nie udało nam się też zjeść przystawek. Dzisiaj rano zwiedziliśmy Amarillo. Bardzo fajne miasto, dużo murali, dużo fajnej sztuki ulicznej, także warto zobaczyć.
i z Amarillo skierowaliśmy się dalej, aż dojechaliśmy do Midpoint Cafe. Midpoint Cafe, bardzo fajne miejsce, polecamy, super obsługa, szczególnie panie, które tutaj pracują i są właścicielkami. Naprawdę warto się tu zatrzymać, wspomóc i coś zjeść. Bardzo dobre jedzenie i też bardzo przyjemna cena, także my za 2 obiady zapłaciliśmy niecałe $25. No i teraz jedziemy do granicy z Nowym Meksykiem. Wydaje nam się, że z Midpoint mniej więcej 30-35 km zajmie nam dotarcie do znaku Welcome to New Mexico. Jesteśmy w Tucumcari i właśnie znaleźliśmy Kitty Curious Shop. Zobaczymy, co można tam fajnego kupić. Zapowiada się interesująco. Jest Pepsi, są snaki i fajeczki. A jakie fajeczki wtedy się paliło? $95 000. Można jechać. Może taka korwetka z 68. Takim samochodem się powozić kiedyś, to było przyjemne. Tutaj macie jeszcze drewniany samochód. Również do sprzedania. $80 000. A kto by takim nie pojeździł? Powiedzcie mi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich samochodach. Nam się bardzo podobają, chociaż blacharami nie jesteśmy, ale naprawdę robią niesamowite wrażenie. Ani, jak Ci się podoba? Bardzo, jest parę samochodów, które możesz mi kupić w kolorze czerwonym. Midpoint Cafe, czyli połowy trasy 66, pojechaliśmy dalej starą drogą, która w międzyczasie się skończyła, więc musieliśmy wjechać na autostradę do Tucumcari. Tucumcari to bardzo fajna, mała mieścina, gdzie można znaleźć bardzo dużo fajnych moteli. Jest też słynny Blue Swallow Motel, do tej pory czynny,
i wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale jest też sporo innych modeli, które prezentują się super. Oprócz tego można też pooglądać takie staro opuszczone motele, co też na pewno robi nie lada wrażenie. Oprócz tego w Tucumcari jest sklep, który nazywa się Tipi, i tam rzeczywiście można kupić bardzo fajne wyroby robione przez ludność miejscową, w bardzo dużej mierze przez Indian. Tam też znaleźliśmy bardzo enigmatyczną kartkę, że niektóre wyroby są robione przez Natalię z Polski. Także jak ktoś zna Natalię z Polski, to pozdrawiamy. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy możemy coś więcej o Natalii usłyszeć. Niestety pani, która sprzedawała, nie była właścicielką, mówiła, że tylko właściciel wie, kim jest enigmatyczna Natalia i jaka jest jej historia, że tutaj wystawia swoje dzieła. Z Tucumcari pojechaliśmy dalej drogą 66 do Santa Rosa i w Santa Rosa zwiedziliśmy muzeum samochodowe. To jest dosyć słynne muzeum z takim bardzo atrakcyjnym, żółtym samochodem jako reklamą tego muzeum. Mogliście to widzieć na przykład u Dawida, jak jechał ciężarówką przez trasę 44. Właściciela nie było, ale muzeum mnie się bardzo, bardzo podobało. A jak to by się podobało? Mnie się bardzo podobało. Ja nie jestem pasjonatką samochodów, natomiast były bardzo ładnie zachowane, bardzo ładnie wyczyszczone, bo się mieniły i było bardzo dużo czerwonych samochodów. Super. Wejście kosztuje $5, także nie jest bardzo drogie. Jak słyszycie, nawet jak ktoś nie jest pasjonatem motoryzacji, to i tak może się tam dobrze bawić, także polecamy. A teraz odbiliśmy z drogi 66 w dół stanu Nowy Meksyk i jedziemy do Roswell. Po drodze chyba zatrzymamy się jeszcze na grobie Billego Kida. Billy the Kid, tak? Tak. Co dosłownie dowiedzieliśmy się o tym 30 sekund temu, może 3 minuty temu, że w Fort Summers jest grób Billego the Kida, więc stwierdziliśmy, że odbijemy jeszcze raz od naszej ustalonej trasy i postaramy się ten grób znaleźć. Oprócz tego jest tutaj muzeum, ale muzeum już raczej będzie nieczynne, bo muzeum mają czynne do 17, także następnym razem. Spóźniliśmy się 15 minut. Dojechaliśmy na grób Billiego the Kida. Tutaj jest całe muzeum, ale tak jak wspominaliśmy, o tej godzinie już zamknięte. Tak wyglądał Billy the Kid. O. Ciekawa historia, dlaczego ten grób jest w klatce. Otóż najwyraźniej ludzie lubią kraść ten grób. Po raz pierwszy został ukradziony w 1951 roku. Znalazł się dopiero 26 lat później. Co nie zmienia faktu, że w 1981 znowu ktoś go ukradł. Dlatego stwierdzili, że lepiej jak będzie tak wyglądał. Chciałam dodać, że oglądaliśmy serial Billy the Kid na Viaplay bodajże i tam bardzo ciekawie jest przedstawiona historia Billy'ego Kida. Jak umarł, miał 21 lat, więc był bardzo młody. Urodził się w Nowym Jorku, ale w poszukiwaniu lepszego miejsca razem z rodziną przeniósł się bardziej na te tereny. I miał bardzo tragiczną historię, ponieważ jego ojciec umarł bardzo wcześnie. Później jego matka zmarła, jak miał 14 lat bodajże. Jego brat również umarł, więc w wieku 14 lat był całkowicie osierocony i zaczął zadawać się z nieodpowiednim towarzystwem.